No to się porobiło. No, dobra. Cześć siemanko, z tej strony Pysz znów. Witam Was w epizodzie numer 2. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się spodobał. Dziękuję Wam serdecznie za Wasze miłe komentarze i generalnie ciepłe przyjęcie, że tak powiem, na YouTubie. Mamy dzisiaj odcinek numer 2, jak wspomniałem. Będziemy się zajmować kolejnym etapem, nadal etapem wprowadzającym nawet materiał, która dla większości jest bardzo podstawowa, ale mam nadzieję, że tak samo jak będziemy przechodzić dalej i będziecie się uczyć razem ze mną, ewoluować i przejdziemy potem do kolejnych projektów i bardziej zaawansowanych i to by było bardzo fajne. Tym bardziej, że chciałbym Wam pokazać wszystko to, co mnie otacza, w jaki sposób to jest podpięte, w jaki sposób tworzę swoje projekty, zaczynam muzykować. Generalnie chciałbym Wam pomóc stać się lepszymi muzykami, ale niestety musimy zacząć od musimy zacząć od spraw podstawowych. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się taką bazą, że odpalacie Abletona, macie ustawienia zrobione tak, jak już Wam wytłumaczyłem. Jak ktoś nie widział, zapraszam do odcinka numer 1 i w tym momencie zastanawiacie się, co dalej. I na przykładzie prostego house'owego bitu, elektroniki klubowej, bo czy to w techno, czy w house'ie, czy w pochodnych gatunkach będziecie mieć taką samą bazę, ten sam rdzeń, ten sam core tak zwany, czyli stopkę, talerz, klap. Ewentualnie parę dodatków, które też sobie dodam, ale pokażę Wam dwa rodzaje, jak fajnie wystartować z projektem oraz w jaki sposób usprawnić Wam kolejne początki z nowymi pomysłami, znaczy kolejne projekty i jak to wprowadzić w życie. Także zapraszam. No i dobrze, generalnie to dwiema sprawami bazowymi, od których ja przynajmniej się uczyłem robić muzykę i od których zaczynałem swoją przygodę z Abletonem, to były podstawowe rzeczy, czyli podstawowe dramy. Oczywiście w muzyce klubowej, house'owej, elektronice tak zwanej 4x4 najważniejsza jest podstawa, jest stopka, hi-hat, może uzupełniający, może open hat, clap lub snare, lub clap i snare, jakieś tom-tomy, bas. Generalnie to jest punktem wyjściowym, bo to niesie za sobą największy power, najwięcej energii, też ma znaczenie potem w klubie, więc zaczynając od bazy. Wybierajcie sobie oczywiście odpowiednią siatkę, czyli podziałkę, klikając prawym w dowolnym miejscu, tutaj na osi czasu, na polu aranżacji. Możecie sobie kliknąć prawym przyciskiem myszki i potem do wyboru 8 barów, 4, 2, 1 i tak dalej. Wybrałem 1 na 4. Także wybieram sobie, włączę sobie metronom, żeby sprawdzić, czy jest wszystko ok. Wciskam play. Tempo, które wybrałem, które wybieracie w lewym rogu ekranu tutaj, mam na 123. Jeżeli słuchacie już projektu i słuchacie samego metronomu już, albo nawet jesteście w klubie, to starajcie się skupić na liczeniu, czyli raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 lub raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i. I w tym momencie, jeżeli dalej Wam wytłumaczę, czemu to jest tak ważne i że każdy element naszych puzli ma swoje miejsce na tej linii czasu i liczenie się przydaje, zobaczycie, że bardzo ułatwi Wam to sprawę i być może będziecie sobie w późniejszym okresie czasu już po prostu słuchając kawałka mogli wyłapywać pewne elementy, które są umiejscowione w danych momentach i troszkę widzieć ten track nie tylko, jak ja to nazywam, w 2D, tylko na zasadzie w 3D, że Wam się ułoży taka drabinka elementów. O, stopka pada tu, talerz pada tu, klapnięcie pada tu. Pierwsza bazowa technika to po prostu ułożenie wszystkiego z sampli od początku do końca. Mam ścieżkę audio. Pamiętajcie, że kanały audio służą do obróbki plików audio, plików dźwiękowych, sample, loopy, nagrania i tym podobne, a ścieżka MIDI jest
głównie wykorzystywana do wtyczek VST, czy do wysyłania MIDI do syntezatorów, co robię ja, ale o tym później. Idę sobie do swojego skrótu, do swojego folderu z samplami, cyk, wybieram sobie folder, który mnie interesuje, a jest to moja biblioteka, którą wybrałem z sampli z Machine. Używałem Machine przez jakiś okres czasu. Jak dla mnie ma po prostu za dużo opcji. Polecam ją każdemu, żeby zacząć, bo jest bardzo taka plastyczna i fajnie na niej wystartować, ale mnie przytłacza ilość opcji, bo jest tego za dużo, jest ogrom. Dla innych to może być plus i bardzo szybki workflow pracy, ale dla mnie to już było troszkę za dużo. W każdym razie, zawsze zaczynam sobie od wyboru kicka. Klikamy myszką lewym przyciskiem i przenosimy na nasz tutaj Arrangement View. Zaznaczamy sobie, ja już wiem, że chcę ułożyć stopkę 4×4, czyli ma padać raz, 2, 3, 4. Więc po prostu zaznaczam sobie to pole całe, nie tylko sampla, tylko całe, żeby też zachować ten odstęp, który jest potrzebny. I Command plus D na Macu, w Windowsie powinno być Ctrl plus D i duplikuję 16 razy czy 15 razy. W każdym razie muszę mieć 16 stopek, także mamy już stopkę. Jak stopka, no to i talerz. Ten podstawowy, bazowy talerz musi być pomiędzy każdą stopą na tak zwane I, czyli raz, I, 2, I, 3, I, 4, I. Jak zrobić, żeby było dobrze? Klikam znów prawym przyciskiem myszy, zmieniam podziałkę, wybieram 1/8 i zrobiła mi się jakby, ustawiam sobie ten mój hacik na miejsce pomiędzy stopkami, duplikuję. I w tym momencie będę miał stopkę już z hatem. Dalej potrzebuję klap. Klap pada nam na co drugą stopę. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Command D duplikuję. Cyk. I to jest generalnie już jakaś podstawa bitu. Postaram się nadać tej pętli trochę groove'u, trochę życia, więc dodamy sobie 2 lub 3 elementy. No i dobra, i teraz sobie przyciągam na kolejne dowolne miejsce, zwiększam podziałkę, żeby mieć troszkę więcej swobody, no i ustawiam sobie na przykład gdzieś tu, zobaczmy co to wyjdzie. Dodajmy sobie coś jeszcze. Na koniec. To by było na tyle, jeżeli chodzi o stworzenie naprawdę podstawowego, bazowego bitu. Ma Wam dać jakąś opcję, żeby wyjść z tym dalej, ale jest jeszcze druga opcja, w jaki sposób zrobić to podobnie, ale potem Wam opowiem o różnicy, która będzie. Robię czysty projekt, tylko tym razem będę pracował z wykorzystaniem kanałów MIDI, tak zwanych drum racków w Abletonie. Jeżeli sobie wejdziemy do miejsca o nazwie Drums, możemy sobie sprawdzić według listy, że jest bardzo dużo zestawów i możemy mieć dowolny zestaw tak naprawdę jaki chcemy. Na przykład wezmę sobie korki 909, czyli klasyczny Roland i jak widzicie pod różnymi klawiszami mam różne sample perkusyjne, które zostały podłożone. Zaznaczę szerokość, która mnie interesuje, kliknę sobie prawym klawiszem myszki, to powinienem mieć opcję Insert MIDI Clips i tak też robię. Otworzy Wam się tak zwany piano roll i pod każdym klawiszem na Waszej, czy to klawiaturze, czy to puszu, który jest tutaj, czy klawiaturze komputerowej, pod każdym z klawiszy od A do L zrobię to samo, co robiłem w zadaniu poprzednim i zobaczycie, czym to się różni i jakie są plusy. Robię taką samą rzecz. Tutaj też daję 1/4, mam tutaj stopkę, klikam 2 razy w dane pole i wtedy po prostu zaznacza się nuta. Mam talerz, więc jakby
Zwiększam podziałkę. Potrzebuję jeszcze snara, więc umiejscawiam go na co drugiej stopie. I mamy tą samą podstawę bitu, którą mieliśmy oczywiście z innymi samplami, z innymi dźwiękami. I możemy sobie dodać to w inny sposób niż mieliśmy za pomocą sampli. Możemy sobie to po prostu wygrać. I w tym momencie, jeżeli wcisnę rekord i będę mógł tego naszego tom-toma dodać, grając go ręcznie. Jak słyszycie, on już jest w naszym pianorolu i już się nagrał, tylko gra trochę nierówno. Mógłbym to tak zostawić, ale jeżeli zaznaczę te nutki i kliknę prawym myszki na naszym pianorol, to tu jest taka opcja kwantyzacja. I w tym momencie automatycznie nam wyrówna te sample do siatki. Oczywiście możemy tą właśnie kwantyzację zmienić, co właśnie zrobiłem, i w tym momencie inaczej troszkę nam to przyporządkuje. Co jest w tym fajnego? Jeżeli gra nam już cała nasza sekwencja i wzięliśmy sobie podstawę, ale stwierdzamy nagle, o kurde, no za bardzo nam się już to nie podoba, możemy dowolnie podmienić każdy dźwięk, który nam zwyczajnie i kolokwialnie mówiąc nie pasi. I wtedy musimy wrócić do naszej wtyczki, którą jest drum rack, czyli klikam dwukrotnie na kanał, bo wychodzę z pianorola i chcę podmienić ten tom-tom, który mi się nie podoba. Jest pod nazwą Tom Low 909, także biorę nowy sample i przerzucam. To samo z talerzem. No i bateryjka padła jak zwykle. Jeżeli weźmiemy ten nasz cały zestaw, zaznaczymy kanał, czyli track, na którym pracujemy, i wciskam w tym momencie Command D, to zrobiły nam się 3 ścieżki, a chcę raz, dwa, trzy, 4. Posegreguję każdy element na osobnej ścieżce, więc tu zostawię stopę, resztę wykasuję. Tu zostawię snera, resztę wykasuję. Tu zostawię. To mamy na osobnych kanałach. I czemu to zrobiłem? Bo w tym momencie, jeżeli sobie zapiszemy ten projekt albo ustawimy jako nasz podstawowy template, w tym momencie możemy zaczynać pracę przy nowej rzeczy, zostawić sobie puste miejsce na te sample i podkładać kolejne nowe, które Wam akurat będą się na ten moment, dzień, godzinę podobać. To załatwia Wam dużo oszczędności czasu, bo zaczynacie od szablonu. Potem możecie oczywiście pokusić się o już gotową ekwalizację, o umiejscowienie w przestrzeni, czy cokolwiek sobie tak naprawdę wymyślicie innego, ale mi na przykład na starcie to pomagało bardzo, także to były moje 2 sposoby na dobry start. No i dobrze, moi drodzy, to byłby koniec tutoriala numer 2. W przyszłym odcinku przejdziemy sobie już coraz bliżej syntezatorów, coraz bliżej sprzętów. Powiem Wam, jak po prostu podłączyć syntezatorek, jakie gniazda Was interesują, jakie kable Was interesują i jakie mamy też rodzaje syntezatorów i ile Wam w tym momencie jest potrzebnego oprzyrządowania. Mam nadzieję, że moja rada była pomocna. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o mnie, o moich tutorialach obecnych, przyszłych, zapraszam Was na moją stronę internetową www.pyszofficial.com. Cały spis, czym się zajmuję, moje portfolio, moją muzykę. Jeżeli stwierdzicie, że dobrze tłumaczę, pomaga Wam to poza tutorialami nie bójcie się do mnie pisać, nie bójcie się ze mną kontaktować przez maila, fanpage, Instagram, wszystko jedno. Jeżeli też chcielibyście się zapisać na online klasy, na prywatne korki, również do tego zapraszam. Także wszystkie informacje są na stronie i moich social mediach. Miłego dnia.